Cześć, nazywam się Marek Berkan i jestem miłośnikiem jazdy na motocyklu. Czy motocykliści mogą znaleźć miejsce, gdzie pogoda jest słoneczna i jest ciepło, są tam kręte górskie drogi z pięknymi widokami na ośnieżone szczyty i ruch na nich jest niewielki, miejscowi ludzie są przemili i pomocni, a benzyna jest niemal za darmo? Brzmi jak marzenie? To rzeczywistość, w Iranie. To jest drugi odcinek o tegorocznym majowym wyjeździe do Iranu. W pierwszym mogliście posłuchać o przygotowaniach, dojeździe do granicy i samym jej pokonaniu. W tym odcinku opowiem o 4 kolejnych dniach naszej przygody, czyli dojeździe do Kazwinu, pokonanie gór Elburz oraz dojeździe do Teheranu. Planem na pierwszy dzień w Iranie było przejechanie prawie 800 km od granicy Iranu z Turcją do miasta Kazwin u podnóży gór Elburz. Był to ambitny plan, bo tego dnia musieliśmy jednocześnie nauczyć się, jak działa w Iranie nawigacja, jak wyglądają drogi i autostrady, jakie jest zachowanie innych kierowców i ostatnia sprawa, jak tankować paliwo i za nie płacić. Dzień zaczął się od ładnej, ale zmiennej pogody. Było chłodno, tylko 12 stopni, trochę deszczu i trochę silnego wiatru. Uczyliśmy się zachowania Irańczyków na drogach i limitów prędkości. Ogólnie można przyjąć, że zasady nie obowiązują, ale jechało się dosyć pewnie i bezpiecznie. Pierwsza część trasy do Tabriz była męcząca, bo droga była w wielu miejscach jednojezdniowa. Jeszcze na takiej jednojezdniowej drodze napotkaliśmy pierwszą kontrolę policji. Zaczęło się nerwowo, bo nie jechaliśmy zbyt szybko, ale nie byliśmy też pewni, jakie w tym miejscu obowiązywało ograniczenie. Spodziewaliśmy się także próby wymuszenia łapówki, ale po szybkiej kontroli paszportów okazało się, że policjantów najbardziej interesowały nasze motocykle i ich parametry techniczne. A już kompletnie zaskoczyli nas pytaniem, czy mogą sobie zrobić zdjęcia siedząc na nich. Nie mieliśmy nic przeciwko, więc po krótkiej sesji fotograficznej rozstaliśmy się w doskonałych humorach. Przed przyjazdem do Iranu czytaliśmy, że tankowanie tu paliwa jest nieoczywiste. Jest to temat bardzo specyficzny dla Iranu, bo z jednej strony paliwo jest bardzo tanie, około 15 groszy za litr. Po powrocie policzyłem, że pokonując 4356 km w Iranie, zatankowałem łącznie 182 litry paliwa, za co łącznie zapłaciłem 28 zł 45 groszy. Jest to kwota, za którą w Polsce nie napełniłbym nawet zbiornika do połowy. Z drugiej strony paliwo jest reglamentowane. Irańczycy mają osobiste karty paliwowe, które są bardzo podobne do kart płatniczych. Do jakiegoś limitu Irańczyk płaci tylko 1500 riali za litr, a powyżej 3000 riali za litr. My jako turyści byliśmy poza systemem i takich kart nie mieliśmy. Jednak z praktycznego punktu widzenia okazało się to bez znaczenia, bo na 19 tankowań tylko raz się zdarzyło, że nie skorzystaliśmy z karty właściciela lub obsługi stacji i to bez żadnych dyskusji czy wyjaśnień. Praktycznie zawsze byliśmy tylko przyjaźnie pytani, z jakiego kraju jesteśmy. Tym jednym razem, gdy obsługujący na migi pokazał nam, że bez karty nie zatankujemy, to natychmiast podszedł do nas inny kierowca samochodu i ułożył swoje karty. Druga ciekawostka odnośnie paliwa jest taka, że samochody osobowe tankują wyłącznie benzynę, a ciężarówki wyłącznie diesla. Upraszcza to organizację stacji, bo są podzielone na 2 sekcje, dla ciężarówek i samochodów osobowych, więc nie można się pomylić. Od Tabriz zaczęła się już tutejsza autostrada. 2 pasy w każdą stronę, dużo niespodziewanych dziur i wiele pojazdów tak egzotycznych, że nie mogłem od nich oderwać oczu. Przed którymi z kolei bramkami zauważyliśmy zakazy dla wielu typów pojazdów, m.in. traktorów, rowerów i motocykli. Jednak uznaliśmy naiwnie, że dotyczy to motorowerów i jechaliśmy dalej. Autostrady są płatne jakimś elektronicznym systemem opłat, ale uznaliśmy, że skoro motocykle nie mogą jeździć po autostradach, to nie ma dla nich opłaty. Mijaliśmy bramki niezatrzymywani przez nikogo. Potem wyjaśniło się, że w Iranie nie można rejestrować motocykli o pojemnościach większych niż 250 cm3, więc nasze motocykle były nie lada atrakcją. Małe motocykle i skutery są użytkowane masowo, na ulicach jest zatrzęsienie, warsztatów też jest bardzo dużo, ale stąd też zakaz wjazdu motocykli na autostradę. Do Kazwin dojechaliśmy przed 19. Na tej szerokości i długości geograficznej zmierzch zapada bardzo szybko. Nawigacja sprawnie zaprowadziła nas na ulicę, gdzie był hotel, jednak znalezienie poprzecznej uliczki z bramą wjazdową wymagało jeszcze sprawdzenia pozycji na Google Maps. Rezerwację mieliśmy już zrobioną wcześniej przez WhatsAppa,
Ale mimo to nasze pojedyncze pokoje zostały wynajęte innym gościom, bo nie wpłaciliśmy zaliczki i zbyt późno przyjechaliśmy. Na szczęście był jeszcze wolny większy apartament z 2 pokojami. Zmęczeni podróżą, po dłuższych negocjacjach ceny, z ulgą się rozpakowaliśmy. Po szybkim prysznicu poszliśmy szukać jedzenia i mimo, że przeszliśmy w centrum miasta wzdłuż i wszerz, to nie znaleźliśmy żadnej przyzwoitej restauracji. Ostatecznie głodni po całym dniu zdecydowaliśmy się na jeden z ostatnich otwartych barów z kebabem przy bazarze. Byliśmy ostatnimi gośćmi, więc szybko zaczęliśmy ciekawą, ale bardzo nieskładną rozmowę z właścicielami oraz ich dorosłymi córkami, wspomagając się Google z translatorem. Właściciele restauracji opowiedzieli nam trochę o realiach ich życia, w szczególności niektórych tutejszych zakazach. Kolejny dzień spędziliśmy odpoczywając od jazdy na motocyklu i zwiedzając atrakcję Qazwinu. Dzień rozpoczęliśmy od policzenia naszej gotówki i zrozumienia, jak się nią płaci. O tym opowiem jeszcze trochę dokładniej w kolejnym odcinku. Zwiedziliśmy kolejno Meczet Jameh, najstarszy istniejący w Qazwinie, historyczną rezydencję Aminicha, mauzoleum 4 proroków, mauzoleum Szach Zadeh Hessein, muzeum w Qazwinie i bazar. Zwiedzając miasto szybko nauczyliśmy się, że restauracji trzeba szukać, nie rozglądając się za szyldami, tylko na Google Maps. W ten sposób znaleźliśmy przepiękną i nowoczesną restaurację w odnowionej historycznej rezydencji. Byliśmy pod wrażeniem wystroju, obsługi, smaku i sposobu podania dań. Tak właśnie sobie wyobrażałem perskie klimaty. Wieczorem z kolei znaleźliśmy dobrą restaurację, ale klimatem jak u nas w PRL. Ale mimo to byliśmy bardzo zadowoleni. Wrażenia z pierwszego dnia w mieście były takie, że wszyscy byli mili i bardzo pomocni, choć znajomość angielskiego była rzadkością. Wszyscy wyglądali na zadowolonych z życia, byli dobrze ubrani, sklepy były pełne towarów nieznanych nam marek. Następnego dnia wyruszyliśmy na północ do Doliny Alamut przez góry Elburz nad Morze Kaspijskie. Góry Elburz to pasmo górskie w północnym Iranie, w północno-zachodniej części Wyżyny Irańskiej. Od Morza Kaspijskiego oddzielone są wąską niziną południowo-kaspijską. Najwyższym szczytem jest Demavend, który wznosi się na wysokość 5604 metrów nad poziomem morza. To tylko 38 metrów mniej niż Elbrus, najwyższy szczyt nieodległego Kaukazu. Głównym naszym celem była spektakularna przełęcz Salamba na wysokości 3204 metrów, przez którą prowadzi 45-kilometrowa szutrowa droga, możliwa do pokonania także dla odważnych, zwykłymi samochodami osobowymi. Gdy niedługo po wyjeździe z Qazwin zjechaliśmy z autostrady na lokalną drogę, która wiodła w góry, to wreszcie poczuliśmy się w miejscu, o którym marzyliśmy do jazdy na motocyklu. Wreszcie byliśmy niemal sami na drodze, a wokół rozpościerały się epickie widoki. Asfalt był bardzo dobry, wyglądał niemal na świeżo położony. Mijaliśmy wiele samochodów, w których Irańczycy jechali w góry na wypoczynek. Mieli zapakowane jedzenie, termosy, a nawet czajniki do robienia herbaty. Ciekawe było to, że gdy zatrzymywaliśmy się gdzieś motocyklami, żeby zrobić zdjęcie, to szybko ktoś do nas podchodził i zagadywał, a potem częstował napojami i jedzeniem. Było to miłe, ale zabierało dużo czasu, a znając długość zaplanowanej na dziś trasy, śpieszyliśmy się, więc później zatrzymywaliśmy się tylko tam, gdzie nie było innych ludzi. Zwiedzając Dolinę Alamut nie pojechaliśmy najkrótszą drogą na wschód, tylko pojechaliśmy na pętlę do jeziora Owan, nieco na zachód. Była ona opisana w przewodniku jako ciekawa atrakcja, ale mimo że droga była ładna, to samo jezioro nie było interesujące.
Następnie pojechaliśmy doliną na wschód w kierunku drogi na Przełęcz. Po drodze minęliśmy skrzyżowanie z drogowskazami do ruin twierdzy Alamut, z której podobno roztacza się imponujący widok. Dotarcie tam wymaga jednak wejścia na piechotę, na co już nie za bardzo mieliśmy czas. Gdy skończył się asfalt i zaczął się właściwy fragment drogi na Przełęcz, to zapytaliśmy pracującego tam robotnika, czy droga na północ jest przejezdna. I on nas zapewnił, że tak, pokazując na jadące samochody. Najczęściej były to Peugeoty 405. Podbudowani tym zapewnieniem mozolnie zaczęliśmy wspinać się w górę. Gdy zbliżyliśmy się do Przełęczy, to widoki faktycznie były spektakularne. Widzieliśmy wokół ośnieżone szczyty, podobnie jak w Kaukazie Wysokim w Gruzji. Ale droga była dużo łatwiejsza niż na przykład pokonywana przeze mnie 2 lata temu droga do Omalo w Gruzji. Dla zainteresowanych opis tamtego wyjazdu jest na moim blogu, a film na tym kanale. Podziwiajcie widoki, a ja opowiem parę słów o nawigacji w Iranie. Garmin oraz pewnie inni producenci nawigacji motocyklowych nie oferują map Iranu. Są dostępne online mapy Google Maps i OpenStreetMap, z czego tą drugą można zaimportować do nawigacji Garmin Zumo XT. Waldek miał dokładnie taką samą. Tak samo robiłem jadąc do Gruzji i Armenii. Niestety na miejscu okazało się, że Garmin w tak zaimportowanej mapie nie rozróżnia typów dróg. Przejazd przez pierwsze większe miasto Tebriz zamiast obwodnicą skończył się nawigacją przez centrum, gdzie utknęliśmy w megakorku. Nauczony tym doświadczeniem, wieczorem planując podróż na kolejny dzień, umieszczałem w Garmin na trasie punkty pośrednie, przerysowane z Google Maps ze smartfona, gdzie nawigacja działała znakomicie. Zdarzało się też, że w nawigacji Garmin na mapie z OpenStreetMap nie było nowszych odcinków dróg, ale gdy mieliśmy wątpliwość, to zatrzymywaliśmy się i sprawdzaliśmy drogę w Google Maps w smartfonie. Na samej Przełęczy, na wysokości ponad 3200 metrów nad poziomem morza, było kilka samochodów. Widać było, że to miejsce jest popularne do odwiedzenia przez Irańczyków. Było chłodno i wietrznie, więc nie zabawiliśmy tu zbyt długo. W tym miejscu mieliśmy prostą awarię w Nordenie Waldka. Okazało się, że poluzowała się nakrętka tylnej osi, do której była zamontowana także mała osłona błotnika. Niemal w ostatniej chwili zauważyłem, że błotnik zbyt luźno lata na nierównościach i zatrzymaliśmy się. Bo pewnie jeszcze kilka minut jazdy i nakrętka całkiem by spadła i znalezienie jej na drodze byłoby nie lada wyzwaniem. Odmontowaliśmy błotnik i z powrotem dokręciliśmy nakrętkę, dzięki czemu Waldek mógł jechać dalej. A później w przydrożnym warsztacie szlifierką kątową ucięliśmy błotnik, pozostawiając jedynie element mocujący, bo był potrzebny do prawidłowego działania nakrętki. Więcej z tym elementem nie było już problemu, ale oceniliśmy, że ten sposób mocowania błotnika nie był zbyt przemyślany przez konstruktorów Husqvarny. Zjazd z Przełęczy był jeszcze bardziej spektakularny niż podjazd. Droga była bardziej stroma, a zakręty jeszcze ciaśniejsze.
skończyła się droga górska i zaczął się asfalt. Droga zbliżała się do wybrzeża Morza Kaspijskiego. Na odcinku, który przejechaliśmy, okolica okazała się niezbyt atrakcyjna. Mimo że sama plaża nad morzem była szeroka, czysta i ładna, to zatłoczona droga międzymiastowa i zabudowa pomiędzy nią a plażą były nieładne. Spodziewaliśmy się riviery, podobnej jak w Turcji czy w Gruzji nad Morzem Czarnym, a na niemal 100-kilometrowym odcinku były raptem 3 hotele i nie udało nam się znaleźć żadnej przyzwoitej restauracji. Dzień zakończyliśmy nad Morzem Kaspijskim w bardzo słabym hotelu, chyba najgorszym, w jakim byłem od lat. Bez pościeli, ręczników, śniadania, Wi-Fi i nawet bez papieru toaletowego. Ile mamy? 30 km. O kurczę. Czy ty masz dzisiaj jakąś dobrą informację? Co to jest 30 km? Ale miły recepcjonista nasze motocykle zaparkował w pralni i była tam też ciepła woda. Czego chcieć więcej po tak udanym dniu? W hotelu nie było restauracji, więc musieliśmy iść na piechotę około kilometra przy ruchliwej trasie. W restauracji okazało się, że jest do wyboru tam tylko jedna potrawa – kurczak z ryżem. Ale zmęczeni nie grymasiliśmy. Następnego dnia wyjechaliśmy z samego rana, kierując się na południe w stronę Teheranu. Wiedzieliśmy, że główną grań gór będziemy pokonywać wąską i bardzo ruchliwą drogą łączącą stolicę z Morzem Kaspijskim, więc zatłoczoną przez urlopowiczów z Teheranu. Ruszając z wybrzeża, miałem wrażenie, że potencjał tego miejsca nie jest właściwie wykorzystany. Piękna plaża, ale bałagan zabudowy, praktycznie brak hoteli i restauracji. Zobaczyć to miejsce warto, ale zostawać tu na dłużej raczej nie. Może w innych miejscach wybrzeża są ładniejsze miejsca, ale to nad wschód od Tenne-Kabon nie zrobiło na mnie dobrego wrażenia. Północne stoki gór okazały się zalesione i kwitnące zielenią, wyglądające podobnie jak Pireneje. Irańczycy spędzają w nich wolny czas przy rzekach i strumieniach, blisko dróg, grillując i pijąc herbatę. W lesie czekają na nich parkingi, które niekiedy są zabawnie oświetlone, trochę jak na imprezach z muzyką trance. Północna część drogi 59 okazała się bardzo zakorkowana, więc mimo ładnych widoków jazda nie była przyjemna. Jedną z atrakcji na ten dzień miał być przejazd starą drogą przez główną przełęcz Khandowan, niemal 3000 metrów, która nie jest już używana przez tranzyt, który został skierowany do tunelu. Niestety przed wjazdem do tunelu okazało się, że wjazd na tą starą drogę jest zablokowany, więc nie mając innego sposobu dostania się na drugą stronę, pojechaliśmy tunelem. Z drugiej strony okazało się, że wjazd na drogę na przełęcz jest możliwy. Wyglądało to, jakby kierowcy rozjeździli sobie blokadę podobną do tej po północnej stronie. Skorzystałem z okazji i pojechałem w kierunku przełęczy, podziwiając widoki. Po pokonaniu około 2/3 dystansu napotkałem na kolejną blokadę, którą pewnie mógłbym pokonać, ale uznałem, że nie ma co już kusić losu i po zrobieniu pamiątkowych zdjęć zawróciłem.
Jadąc dalej na południe, zamiast autostrady bezpośrednio do Teheranu, to wybraliśmy trochę dłuższą drogę 59 wokół sztucznego zbiornika. Trasa była ładna, ale nieco zatłoczona, a my już byliśmy zmęczeni. Dojeżdżając już autostradą do Teheranu, wiedzieliśmy, że zbliżamy się do olbrzymiej aglomeracji, w której żyje ponad 12 milionów ludzi. To podobna ilość co w Moskwie i niewiele mniej niż w Stambule, gdzie żyje 15 milionów. Mieliśmy szczęście, bo przyjeżdżaliśmy w piątek, który jest w Iranie weekendem, więc ludzie nie idą do pracy, więc jest mniejszy korek na ulicach. Jadąc, byliśmy pod wrażeniem olbrzymich autostrad przecinających miasto niemal na wzór szachownicy, którymi dojechaliśmy do dzielnicy, gdzie był nasz hotel. Nocleg w hostelu mieliśmy zarezerwowany wcześniej. Wybrałem to miejsce ze względu na bliskość historycznego centrum, ale także komentarze na Google opisujące, że motocykle można bezpiecznie zaparkować na patio, z czego z przyjemnością skorzystaliśmy. Jeszcze tego samego wieczoru udaliśmy się na zwiedzanie miasta, ale o tym opowiem w kolejnym odcinku. To wszystko na dziś. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie polubienie lub komentarz. Do zobaczenia na trasie.